Dzisiaj będziemy rozmawiać o chyba najbardziej monumentalnym dziele w całej kolekcji naszych filmów. Kompozytorem tego wielkiego oratorium jest Johann Daniel Puklitz. Chyba jedyny gdańszczanin, który urodził się w 1705 i zmarł w 1774 roku w Gdańsku. Był kompozytorem, animatorem ruchu koncertowego. Od 1731 roku był członkiem kapeli kościoła Najświętszej Marii Panny, a później od 1740 był muzykiem kapeli Rady Miejskiej. Pełnił też inną funkcję. Był piwnicznym w dworze Artusa. W latach 1745-1758 organizował otwarte prywatne koncerty oratoryjno-kantatowe, m.in. w Domu Angielskim i w swoim domu przy ulicy Młyńskiej. Otrzymał też pierwszeństwo do wykonania w Gdańsku pasji napisanej przez Georga Filipa Telemana, dedykowanej rajcom miejskim w 1747. Komponował przede wszystkim muzykę religijną, do niemieckich i łacińskich tekstów biblijnych oraz do poezji autorów gdańskich Johanna Wassenberga i Johanna Benzmana. Jedyna świecka kantata, którą napisał pod tytułem Ciesz się Gdańsku z roku 1737, została zadedykowana wówczas 10-letniemu Johannowi Gottliebowi Goldbergowi, znanemu późniejszemu wykonawcy wariacji nazwanych na jego cześć goldbergowskich. W bibliotece w Gdańsku znajduje się około 60 kompozycji napisanych przez Puklitza. Prezentowana dzisiaj aria pochodzi z Oratorio Secondo, które zostało napisane w 1747 roku, nazwane wtedy co prawda kantatą o wielce odmienionym żywocie i śmierci bezbożnego i bogobojnego. Technicznie jest to miks dwóch kantat madrygałowych. Kompozycja charakteryzuje się ogromnym składem instrumentalnym i dość egzotycznym. Występują tam instrumenty takie jak harfa Dawida czy glassharp, czyli szklana harfa, instrument zbudowany z różnej wielkości kieliszków. Aria, o której rozmawiamy, posiada numer 38 i nosi tytuł Tam sławi on łaskę i lojalność radosnym śpiewem i radosnymi okrzykami.
Fragment, który przed chwilą Państwo usłyszeliście, pokazuje, jak niezwykle skomplikowana jest ta kompozycja. Partia trąbki zawiera w sobie dźwięki zarówno z rejestru principale, jak i ekstremalnie wysoko napisany rejestr clarino. Dźwięk ostatni w skali C pojawia się tutaj wielokrotnie. Pasaże szesnastkowe, które występują, są niezwykle trudne do wykonania na instrumencie historycznym, ale myślę, że też instrument współczesny miałby ogromny problem z precyzyjnym wykonaniem tych nut. Wykorzystywane są tutaj zarówno duże skoki oktawowe, tryle na wszystkich praktycznie dźwiękach w skali trąbki, a także podziały szesnastkowe typowe wręcz dla instrumentów smyczkowych. Fragmenty solowe trąbki przeplatają się z głosem basowym, a później z elementami wykonywanymi tutti. Problemem wykonawczym jest tutaj przede wszystkim kondycja i precyzja artykulacyjna, precyzja rytmiczna. Fragmenty szesnastkowe łączą się tutaj z triolowymi, a także z 32-kowymi. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał się Państwu. Zapraszamy do oglądania naszych następnych produkcji i do zobaczenia. Wszystkie nasze filmy są dostępne na kanale YouTube naszego zespołu Tubicinatoress Gedanenses. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Schenkt mir in dem Sohne sich. Wie sollte denn mein Blut nicht noch viel mehr vor Freuden fallen? Auf, 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 jetzt soll die Luft von Jauchzen schallen.